Przede wszystkim podróże nie tylko w ramach kraju, ale globalnie i w ramach Europy czy poza Europą, Stany, Azja, przede wszystkim pomagają poznać te dane rynki i w jaki sposób tam jest kultura i cywilizacja rozwinięta. Bardzo często jesteśmy na takim etapie, bym powiedziała, trochę dalej, trochę za niektórymi krajami i takie podróże pozwalają nam zobaczyć nowe rozwiązania już wdrożone, już funkcjonujące i działające. W ogóle w biznesie jest to bardzo często znana metodologia podpatrywania cywilizacji, podpatrywania kultur bardziej rozwiniętych i stosowania podobnych, bądź nawet czasami takich samych rozwiązań u nas. Dlatego uważam, że te podróże po pierwsze dają zróżnicowanie, po drugie dają bardzo dużo inspiracji, po trzecie dają całą masę kontaktów, które w momencie, kiedy wychodzimy poza granice Polski, są niezbędne. W swoim życiu podróżowałam bardzo dużo. Znam i Azję i Stany, bardzo dobrze całą Europę i dotychczas mogę powiedzieć, że miasta czy kraje, które uważam za najbardziej inspirujące, to było przede wszystkim San Francisco w Stanach. Wiadomo, że to jest kolebka startupów, kolebka innowacji, ochrzczona na całym świecie w ten sposób, ale faktycznie tam cała społeczność żyje cały czas nowymi pomysłami, różnymi aplikacjami, wdrażanymi bardzo często też w samym mieście. Drugie miasto, które na mnie zrobiło gigantyczne wrażenie, było gigantyczną inspiracją, to był Singapur. I faktycznie jest to miasto, które patrząc na swoją ekonomię, rozwój, bardzo takie z jednej strony sztywne, ale z drugiej strony wymagające ramy w stosunku do społeczeństwa, powoduje, że można zobaczyć, jak funkcjonuje jedno z najszybciej rozwijających się miast, państw w całym świecie, jak bardzo rozwinięte jest technologicznie, jak potrafi się społeczność zachowywać w tak rozwiniętym kraju i w jakim kierunku ta społeczność podąża. Wiadomo, że są różnice kulturowe pomiędzy nami, Europą, czy Azją, czy Stanami, ale jakby odejmując te różnice kulturowe, pewien trend jest taki sam. I ja widzę na przykład to, co się u nas dzisiaj dzieje w Polsce, to, co widziałam parę lat temu właśnie na przykład w Singapurze, więc jest to bardzo ciekawe. Moim zdaniem tego, czego najbardziej brakuje w Polsce, to jest takiego całego ekosystemu edukacji dla młodych przedsiębiorców. Sama miałam na tyle szczęścia, że spędziłam ponad 10 lat w korporacjach, ucząc się bardzo wiele rzeczy od finansów, od budowania rynku, sprzedaży, marketingu czy project managementu. Uważam, że wiele osób, które zakłada i które jest takimi świeżo upieczonymi przedsiębiorcami, nie ma jeszcze wiedzy na ten temat, w jaki sposób firmę rozwijać, bo tutaj musimy połączyć bardzo wiele kompetencji w jednej osobie na samym początku. I jak na przykład patrzę na Stany, gdzie cały ekosystem akceleratorów bardzo mocno nastawionych na edukację biznesową, sprzedażową, marketingową, bo uważam, że to jest przede wszystkim najważniejsze, jest mega rozwinięty, to u nas w Polsce nie jest to rozwinięte. Ludzie się bardzo często skupiają na produkcie, na technologii, no a produktów jest cała masa na rynku, tak? Tylko trzeba umieć je sprzedać i trzeba umieć dotrzeć do klienta. I uważam, że tej wiedzy naprawdę bardzo mocno brakuje i tego ekosystemu wspierającego edukację brakuje. Krajem, nie wspomnę teraz o Stanach, ponieważ wiadomo, no Stany są już bardzo dojrzałym rynkiem, jeżeli chodzi o edukację biznesową. W ogóle nawet od samego szkolnictwa, od samego początku inaczej się edukuje ludzi. Nawet można zauważyć na konkursach startupowych, sama jakby byłam tego świadkiem, polskie startupy dosyć słabo wypadają w stosunku na przykład do zagranicznych, gdzie ta edukacja na prezentacji jest dużo silniejsza. To jest sprzedaż poprzez prezentację. Natomiast krajem, którym bym wzięła jako taki kraj, który uważam jest bliższy nam, Europie, Polsce, no to Izrael, tak? Tam to, co się dzieje i to, w jaki sposób całe państwo z różnych przyczyn, bo tutaj czynników jest bardzo wiele, wspiera przedsiębiorczość i w jaki sposób edukuje ludzi, którzy się zajmują startupami, w ogóle pewna mentalność, która jest zbudowana w społeczeństwie, moim zdaniem jest czymś genialnym. Tak? Ten kraj jest dużo mniejszy, nie ma dużo opcji, więc jakoś automatycznie poszedł w kierunku rozwijania młodych, innowacyjnych spółek. Natomiast państwo się bardzo mocno do tego przykłada, żeby ten ekosystem wspierać, daje dużo od strony prawnej tak naprawdę możliwości wejścia nawet zachodnim partnerom, którzy budują gigantyczne akceleratory, miejsca, gdzie ludzie mogą przychodzić, korzystać naprawdę z merytorycznych warsztatów i wykładów, no i uczyć się przez doświadczenie. Więc uważam, że to jest bardzo fajny przykład. Tak, całościowo się zgadzam z tym stwierdzeniem, że startupy powinny myśleć globalnie. Dlaczego? Dlatego, że
weźmy taki przykład Polski, tak? Jeżeli budujemy, powiedzmy, software, aplikację w chmurze, która może być zaaplikowana, weźmy taki przykład, na przykład systemu do zarządzania sprzedażą. Polska ma tylko 40 milionów. Polska ma jakby ograniczoną grupę klientów, do których możemy dotrzeć z naszym rozwiązaniem, a wbrew pozorom wyskalowanie produktu, który już się przynuje na jednym rynku i wejścia na gigantyczny rynek, na przykład jakim są Stany czy Azja, bo one wartościowo są bez porównania do całej Europy nawet. Nie jest to duży wysiłek, bo software jest, development cały jest, trzeba przygotować odpowiednio język i nauczyć troszeczkę się kultury tego danego rynku i zobaczyć, co na tym rynku się sprawdza, więc ten marketing może być tylko trochę inny, tak? Ale nie zawsze on jest całościowo inny. Tu głównie język jakby gra rolę. Natomiast operacyjnie nakład pracy, który trzeba włożyć, żeby wejść na rynki zagraniczne, to nie jest 1 do 1 z jednym rynkiem. Jeżeli to jest tylko Polska i na przykład mówimy sobie, wchodzimy na Stany, to nie jest 100% dokładnie tego samego wysiłku, gdzie mamy 200%, tylko jest to dużo mniejszy wysiłek, stosunkowo dający dużo większą dźwignię przychodów i naprawdę daje się tej firmie bardzo mocno rozwinąć. Nie mówiąc już o tym, że niektóre rynki są rynkami, na które się patrzy, na przykład Stany. Tak? Stany są takim rynkiem, na którym jak wchodzi produkt i ludzie zaczynają tam go używać, to automatycznie followersami tak zwanymi są rynki mniejsze, bardzo często patrzące na to, co się przyjmuje na rynku Stanów Zjednoczonych.